Wjedziemy na dworzec kolejowy Poznań Główny ulicą Jana Henryka Dąbrowskiego od skrzyżowania z ulicą Naukowskiej w dzielnicy Ogrody. Jest to najdłuższa ulica w Poznaniu, która ma ponad 8 km długości i przebiega przez 4 dzielnice miasta. Ulica, którą od 1828 roku do roku 1900 nazwano Poststrasse, stanowiła szybkie połączenie między stolicą Wielkiego Księstwa Poznańskiego a stolicą Królestwa Prus, czyli Berlinem. Otrzymała wówczas nazwę Grosse Berliner Strasse. Zbudowano ją ze środków i z inicjatywy państwa pruskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości aż do 1939 roku nosiła nazwę Henryka Dąbrowskiego, generała i twórcy Legionów Polskich we Włoszech. Do tej nazwy, dodając imię Jan, powrócono w 1990 roku. Gdy wioskę Jeżyce włączono w obręb miasta, zaczęły powstawać w 1903 roku pierwsze kamienice czynszowe w stylu secesyjnym, z których wiele zachowało się do dziś. Mijamy po lewej modernistyczny budynek Wiepofamy, fabryki obrabiarek specjalnych, jednej z najstarszych tego typu w Europie, założonej w 1919 roku. Zanim biurowiec Omega, wzniesiony w latach 2006-2008 o powierzchni 7600 m2 i wysokości 53,5 metra. Budynek zaprojektowała pracownia architektoniczna Arkada. Budynek Ataner z 1999 roku mieści dwukondygnacyjny pasaż handlowy oraz 3 kondygnacje apartamentów mieszkalnych dostępnych z oszklonych galerii. Za nim neogotycki budynek szkoły typu gminnego, charakterystyczny dla drugiej połowy XIX wieku przed włączeniem w granice miasta. Między secesyjnymi budynkami wznosi się ciekawa szkieletowa kamienica z około roku 1894, zbudowana w bardziej dekoracyjnym stylu szwajcarskim. Belki stanowią skomplikowany wzór na elewacji z żółtej cegły. Wjeżdżamy na rynek jeżycki, który na początku XX wieku stał się jednym z najbardziej reprezentacyjnych placów targowych Poznania. Otoczony jest kamienicami zaprojektowanymi w stylu secesyjnym i historycznym przez wybitnych poznańskich architektów. Najstarsze budynki przy rynku reprezentują styl szwajcarski. Rynek jeżycki jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Zbiegają się tu 3 linie tramwajowe i 1 autobusowa. Pod numerem 42 znajduje się zabytkowa szkieletowa kamienica z około 1870 roku. Czerwoną secesyjną kamienicę z ciekawym szczytem wybudował w 1906 roku bamberski fabrykant Józef Leitgeber. Budynek charakteryzuje unikalna dekoracja. Wykurz wspiera się na kobiecej głowie. Szachowcowy budynek izby rolniczej pod numerem 17 wzniesiono w stylu szwajcarskim około 1895 roku. Flankują go 2 rizality.
Budynek z wieżyczką to teatr nowy imienia Tadeusza Łomnickiego. Wzniesiono go w stylu secesyjnym w latach 1906-1907. 22 lutego 1992 roku podczas próby Króla Lira na deskach teatru zmarł Tadeusz Łomnicki. Wśród aktorek występujących w Teatrze Nowym była m.in. Krystyna Feldman, która występowała w nim od 1983 roku aż do śmierci w 2007 roku. Przed nami most teatralny. Wjeżdżamy na ulicę Roosevelta. Po prawej wznosi się czterogwiazdkowy hotel Mercure Poznań Centrum. Wzniesiono go w latach 1961-1964 dla Orbisu według projektu Jana Cieślińskiego, Henryka Grochulskiego i Jana Węcławskiego dla potrzeb najważniejszych gości targów poznańskich. Hotel posiada 650 miejsc noclegowych oraz 500 miejsc gastronomicznych. Wjeżdżamy na rondo Kaponiera stanowiące centralny punkt w sieci miejskiej komunikacji. Pod rondem znajduje się przejście podziemne. W zabytkowym budynku z 1910 roku, zbudowanym w stylu neorenesansu, mieści się drukarnia Concordia. Za nim pięciogwiazdkowy hotel Sheraton. Dom studencki Akumulatory, nazwany tak od reklamy na dachu budynku, wzniesiony został w 1964 roku w stylu modernizmu. Po prawej pokazały się budynki targów poznańskich. Z lewej strony widoczne są budynki Uniwersytetu Adama Mickiewicza i zamku. Wjechaliśmy w ulicę Dworcową. Jedziemy wzdłuż hali reprezentacyjnej Międzynarodowych Targów Poznańskich, wzniesionej w latach 1928-1929. Wieńczy ją charakterystyczna przeszklona wieża o wysokości 35 metrów, na której szczycie znajduje się orzeł w stylu Art Deco. Przejeżdżamy pod mostem dworcowym z 1909 roku, wpisanym do rejestru zabytków. W zasadzie jest to wiadukt nad torami. Przed nami dworzec Poznań Główny kategorii premium. Stary dworzec otworzono w 1879 roku, nowy po przebudowie w 2012 roku. W 2022 roku dworzec obsłużył 22 600 pasażerów. Budynek dworca ma powierzchnię 7000 m2. Położony jest między torami 1 i 2 oraz 3 i 5. W sumie jest 11 torów. Nie ma już czasu, aby zajrzeć do hali dworcowej.